10 kwietnia 2010 roku to data, która na zawsze zapisała się w pamięci każdego Polaka. W mglisty sobotni poranek w lasach pod rosyjskim Smoleńskiem rozbił się samolot z najważniejszymi osobami w państwie. Zginęło 96 osób, prezydent z małżonką, najwyżsi dowódcy wojskowi, parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele organizacji kombatanckich. Dlaczego wszyscy lecieli akurat do Smoleńska? Odpowiedź kryje się w tragicznych wydarzeniach sprzed 85 lat. W 1940 roku w lasach pod Katyniem, Starobielskiem i Ostaszkowem NKWD rozstrzelało ponad 21 000 polskich oficerów, policjantów i przedstawicieli inteligencji. Ta zbrodnia przez dziesięciolecia była tematem tabu, a Związek Radziecki konsekwentnie zaprzeczał swojemu udziałowi w mordzie. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR oficjalnie przyznały się do zbrodni katyńskiej. Polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele leciała właśnie uczcić 70. rocznicę tego mordu. Miała oddać hołd zamordowanym. Sama stała się ofiarą kolejnej tragedii w tym przeklętym miejscu. Sobota, 10 kwietnia 2010 roku. Chłodny, pochmurny poranek w Warszawie. Temperatura oscyluje wokół 3 stopni Celsjusza. Na lotnisku imienia Fryderyka Chopina przygotowuje się do startu samolot Tu-154M o numerze bocznym 101. To maszyna wyprodukowana specjalnie dla Polski w 1990 roku, eksploatowana przez 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego. Samolot od czerwca do grudnia 2009 roku przechodził kapitalny remont w rosyjskich zakładach lotniczych Aviakor w Samarze. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł prawie 70 milionów złotych. Maszyna została wyposażona w nowoczesne systemy nawigacji ILS, pozwalające na lądowanie przy niskiej widoczności. Lot miał rozpocząć się o 7 rano, jednak nastąpiło opóźnienie. Kapitan Arkadiusz Protasiuk wzniósł maszynę w powietrze dopiero o 7:27. Na pokładzie znajdowało się 89 pasażerów i 7 członków załogi, łącznie 96 osób. Wśród pasażerów był prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką Marią, dowódcy sił zbrojnych, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, prezesi Instytutu Pamięci Narodowej i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, parlamentarzyści, duchowni oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. Celem podróży był Smoleńsk, gdzie miały się odbyć uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Załoga znała się bardzo dobrze. Kapitan Arkadiusz Protasiuk, drugi pilot Robert Grzywna, nawigator Artur Ziętek i technik pokładowy Andrzej Michalak. Niektórzy znali się jeszcze z czasów liceum czy studiów. Przed feralnym lotem załoga realizowała wspólnie misję humanitarną na Haiti, wykonując 6 startów i lądowań w trudnych warunkach. Za swoje zaangażowanie zostali uhonorowani przez dowódcę sił powietrznych, generała Andrzeja Błasika, który również znajdował się na pokładzie tego tragicznego lotu. Początkowo lot przebiegał rutynowo. Załoga utrzymywała standardową komunikację z polską i białoruską kontrolą ruchu lotniczego. W czasie trwania lotu piloci otrzymywali kolejne informacje dotyczące warunków pogodowych na lotnisku Smoleńsk Północny, gdzie mieli lądować. Polish Air Force 101 for information. Smolensk visibility 400 meters fog. Prognozy były niepokojące. Gęsta mgła ograniczała widoczność do mniej niż 400 metrów. Dla samolotu Tu-154 minimalne warunki wymagane do podjęcia próby lądowania na lotnisku w Smoleńsku wynosiły 1000 metrów widoczności w poziomie oraz 100 metrów podstawy chmur. Rzeczywistość była znacznie gorsza. Widoczność pozioma mieściła się w przedziale od 300 do 500 metrów, a wysokość podstawy chmur nie przekraczała 50 metrów. Tu-154 nie był jedynym samolotem tego dnia na smoleńskim lotnisku. O 7:15 czasu polskiego bezpiecznie wylądował tam polski
Jak-40 z dziennikarzami na pokładzie. Następnym miał być rosyjski transportowiec Ił-76, lecący z Moskwy z funkcjonariuszami Federalnej Służby Ochrony. Ten samolot podjął jednak 2 nieudane próby lądowania i ostatecznie załoga zrezygnowała, udając się na inne lotnisko. Podczas rozmowy z załogą Tupolewa kontroler informował o trudnych warunkach atmosferycznych i sugerował zmianę docelowego lotniska. Wśród opcji znajdowały się Mińsk, Witebsk oraz Wnukowo. Dowódca załogi, kapitan Protasiuk, zdecydował jednak kontynuować podejście do lądowania, pozostawiając sobie możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym przerwaniu manewru. Podkreślił, że samolot ma wystarczającą ilość paliwa, aby w razie potrzeby udać się na lotnisko zastępcze. Dodał także, że jeśli pierwsza próba lądowania zakończy się niepowodzeniem, nie podejmie kolejnych podejść. Zbliżając się do Smoleńska, piloci kontaktowali się z rosyjskimi kontrolerami lotów, którzy kilkukrotnie informowali ich, że samolot znajduje się na kursie i na ścieżce. To kluczowa informacja, która, jak się później okaże, nijak miała się do stanu faktycznego. W rzeczywistości maszyna schodziła poniżej wymaganej wysokości, a system ostrzegania przed kolizją z ziemią kilkukrotnie wydawał komunikaty Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Na wysokości około 100 metrów kapitan Protasiuk wydał komendę „Odchodzimy”, co wskazywało na przerwanie podejścia. Maszyna jednak na tyle szybko traciła wysokość, że było już za późno na odpowiednią reakcję. Na wysokości zaledwie kilku metrów samolot zaczął haczyć skrzydłami o drzewa. Godzina 8:41, czas polski. Pierwszy kontakt z przeszkodami nastąpił około 1200 metrów od pasa startowego. Wyrokiem był kontakt lewego skrzydła z brzozą, która oderwała jego fragment. To doprowadziło do utraty siły nośnej, obrócenia maszyny i roztrzaskania się jej o ziemię około 350 metrów od pasa startowego. 96 osób ginie na miejscu. O 8:42 do wieży kontrolnej na lotnisku zadzwonił członek załogi Jak-40. Możliwe, że nasz samolot uległ wypadkowi. Straciliśmy z nim kontakt. W tym samym czasie żołnierz w wieży próbował bez skutku połączyć się z telefonem satelitarnym znajdującym się na pokładzie Tu-154. 17 minut po upadku na miejsce dotarła pierwsza karetka. Jak relacjonowała Aleksandra Ignatienkowa, ratownik medyczny. Widzieliśmy fragmenty samolotów, wszystko w ziemi takiej błotnistej, mokrej jak po roztopach. Naszym zadaniem było szukanie żywych, ale ich tam nie było. To nie były ciała, to były fragmenty, krew, wnętrzności. W ciągu kilkunastu minut informacja o katastrofie obiegła polskie media, a następnie cały świat. Początkowo mówiło się o awarii, potem o rozbiciu się samolotu. Pełen obraz tragedii wyłonił się stopniowo. Jeszcze przed 10 rano polskiego czasu nadeszła ostateczna, przerażająca informacja. Nikt nie przeżył. Cały kraj zatrzymał się. Polskę ogarnęła głęboka żałoba. Główne stacje telewizyjne zmieniły swoje programy, rezygnując z zaplanowanych audycji na rzecz relacji z miejsca katastrofy. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zaczęły gromadzić się tłumy. Ludzie składali kwiaty, palili znicze i modlili się. Zgodnie z konstytucją obowiązki prezydenta przejął marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Jeszcze tego samego dnia, o 17:30, na miejsce udał się premier Polski Donald Tusk i spotkał się z premierem Władimirem Putinem. Zdjęcia ich uścisku stały się w pewien sposób ikoniczne. Do Smoleńska poleciał również Jarosław Kaczyński, by zidentyfikować ciało swojego brata bliźniaka. 10 kwietnia prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo z artykułu 173 paragraf 2 i 4 kodeksu karnego. Nieumyślne spowodowanie katastrofy, czego skutkiem była śmierć wielu osób. Na miejsce udali się polscy prokuratorzy wojskowi. Osobne śledztwo wszczął też rosyjski międzypaństwowy komitet lotniczy MAK,
Śledztwo miało mieć charakter współpracy między Polakami a Rosjanami. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Strona polska wystąpiła do Rosji z wnioskiem o przeprowadzenie sekcji zwłok w ramach pomocy prawnej. Polscy patolodzy i prokuratorzy, którzy przybyli do Moskwy, nie zostali jednak dopuszczeni do udziału w tych czynnościach. Prokurator generalny Andrzej Seremet wyjaśnił później, że gdy przedstawiciele Polski dotarli do Instytutu Medycyny Sądowej, poinformowano ich, że sekcje zostały już zakończone. Polscy specjaliści uczestniczyli jedynie w jednej sekcji, dotyczącej prezydenta. Pozostałe sekcje przeprowadzono bardzo szybko, w ciągu 24 godzin, a trumny zaplombowano i zakazano ich otwierania po powrocie do Polski. Wkrótce wyszło na jaw, że rosyjskie sekcje przeprowadzono w sposób niedbały. Pojawiały się liczne błędy w dokumentacji, co doprowadziło do rozpoczęcia ekshumacji w 2011 roku. Ostatnia z nich miała miejsce w 2018 roku. Łącznie przeprowadzono 83 ekshumacje, a ustalenia okazały się szokujące. W niektórych przypadkach nie wykonano sekcji w ogóle, w innych dokumentowano obrażenia, które nie istniały, bądź pomijano te rzeczywiste. Zdarzały się wpisy dotyczące organów, których ofiary nie posiadały, ponieważ zostały im usunięte za życia. 8 ciał zostało zamienionych, a w 29 grobach znaleziono szczątki więcej niż jednej osoby. W niektórych przypadkach doszło do profanacji. W ciałach odnajdywano narzędzia chirurgiczne, rękawiczki oraz niedopałki papierosów. Jednym z najbardziej szokujących odkryć była sprawa Mariusza Handzlika i Piotra Nurowskiego. Podczas ekshumacji ciała Nurowskiego w grudniu 2016 roku okazało się, że w jego grobie spoczywa Handzlik, a w grobie Handzlika Nurowski. Oznaczało to, że przez ponad 6 lat rodziny składały hołd zupełnie innej osobie, niż w ich przekonaniu się tam znajdowała. Na miejscu katastrofy dochodziło także do kradzieży. Najgłośniejsza była historia używania karty kredytowej należącej do Andrzeja Przewoźnika, z której w dniach od 10 do 12 kwietnia dokonano 11 transakcji na kwotę 6 000 złotych. Rosyjskich żołnierzy odpowiedzialnych za te kradzieże ostatecznie skazano na wyroki w zawieszeniu. W 2012 roku pojawiły się doniesienia, że niektóre elementy wyposażenia Tupolewa mogły zostać skradzione. Mowa była o fotelach i silniku. Jeszcze bardziej szokujące relacje przekazywał burmistrz warszawskiego Ursynowa, który udał się z wizytą do Smoleńska. Według niego jeden z rolników pokazał polskiej delegacji zgromadzone fragmenty samolotu i strzępy ubrań ofiar, które trzymał w garażu. Kontrowersje wzbudzał także fakt, że na pokładzie samolotu znajdowali się najwyżsi rangą dowódcy sił zbrojnych kraju członkowskiego NATO. Urządzenia elektroniczne tych wysokich rangą dowódców trafiły w ręce Rosjan. Według niektórych źródeł nawet kody NATO mogły wejść w posiadanie naszych wschodnich sąsiadów, choć polskie służby temu zaprzeczyły. W styczniu 2011 roku rosyjski MAK przedstawił swój raport końcowy. Główną diagnozą były błędy pilotów i presja prezydenta. Raport sugerował, że załoga mogła działać pod wpływem oczekiwań VIP-ów obecnych na pokładzie. Szczególną uwagę zwracając na Lecha Kaczyńskiego, który miał być silnie zdeterminowany, by uczestniczyć w uroczystościach niezależnie od niesprzyjającej pogody. MAK przywoływał zdarzenie z 2008 roku, kiedy prezydent rzekomo naciskał na pilota, by lądował w Tbilisi mimo zagrożenia. Wtedy pilot odmówił i nie poniósł konsekwencji. W raporcie podkreślono także obecność osób trzecich w kokpicie, w tym generała Andrzeja Błasika oraz dyrektora protokołu dyplomatycznego MSZ Mariusza Kazany. Polska Komisja Badania Wypadków Lotniczych pod przewodnictwem Jerzego Millera nie znalazła dowodów na bezpośrednie nakazy skierowane do załogi. Zapisy rozmów w kabinie nie zawierały wyraźnych komend typu „ląduj”, a eksperci skupiali się raczej na presji pośredniej. W 2016 roku powołano podkomisję smoleńską pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza. W kwietniu 2022 roku
przedstawiła ona swoje końcowe ustalenia, stwierdzając, że katastrofa była skutkiem zamachu. Według podkomisji na pokładzie doszło do eksplozji. Najpierw w lewym skrzydle, a następnie w centropłacie. Wybuchy te miały zniszczyć samolot jeszcze zanim uderzył w ziemię. Argumentami były uszkodzenia charakterystyczne dla eksplozji, nietypowa skala destrukcji. Samolot miał rozpaść się na ponad 60 000 fragmentów oraz brak krateru w miejscu katastrofy. W raporcie zwracano także uwagę na wyniki analiz wykonywanych w brytyjskim laboratorium, które wykazały obecność substancji wybuchowych na elementach wraku. Pod koniec 2023 roku obecny minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o likwidacji podkomisji Macierewicza. Miesiąc później powołano zespół, który po analizie jej działalności zlecił złożenie 41 zawiadomień do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu. Katastrofa smoleńska podzieliła polskie społeczeństwo jak żadne inne wydarzenie w najnowszej historii. Media głównego nurtu i niezależne portale internetowe utworzyły dwa wrogie obozy. Powstały określenia takie jak szaleńcy smoleńscy, sekta smoleńska czy religia smoleńska. Temat Smoleńska stał się jednym z najbardziej polaryzujących wątków w polskiej debacie publicznej. Co trzeci badany w sondażach przyjmuje, że w Smoleńsku mogło dojść do zamachu. Jednocześnie temat ten został w znacznej mierze strefą tabu w mediach głównego nurtu, a odwoływanie się do niego naraża na uznanie za wroga publicznego. W marcu 2025 roku prokurator Krzysztof Szwarc z Prokuratury Krajowej zeznał, że zakłada możliwość zakończenia śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej do końca roku. Międzynarodowy zespół biegłych złożony z ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Węgier sporządził obszerną opinię. Dokumentów jest tyle, że samo ich przeczytanie zajęłoby blisko 3 lata. Polska nigdy nie odzyskała wraku samolotu ani 4 z 5 rejestratorów z pokładu Tupolewa. Rosyjskie organy śledcze tłumaczą, że śledztwo trwa i do jego zakończenia nie przekażą wraku. Początkowo wrak był przetrzymywany na zewnątrz, co narażało go na niszczenie. Dopiero z czasem zbudowano płot, a później przykryto go wiatą. Bez konsultacji z polskimi śledczymi Rosjanie wycięli okoliczne drzewa i krzaki, które rzekomo zostały zniszczone przez Tu-154, uniemożliwiając późniejszą weryfikację trajektorii lotu. Najbardziej kontrowersyjny był fakt pocięcia Tupolewa. Rosjanie rozpoczęli defragmentację wraku bezpośrednio po katastrofie, tłumacząc to koniecznością ułatwienia transportu. Katastrofa smoleńska najpierw połączyła naród w żałobie, by później brutalnie go podzielić. To, co działo się zaraz po katastrofie, było budujące. Były to momenty narodowej jedności, porównywalne jedynie ze śmiercią Jana Pawła II. Z czasem jednak tragedia stała się narzędziem politycznym, a pamięć o ofiarach została przekształcona w broń dzielącą Polaków. Jedno pozostaje pewne. Pamięć o 96 ofiarach katastrofy smoleńskiej jest wciąż żywa. Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku pozostają przedmiotem refleksji i wniosków na przyszłość. Prawda o Smoleńsku, mimo upływu 15 lat, wciąż czeka na swoje ostateczne rozstrzygnięcie.